Siemanko, w kolejnym odcinku. Mówili, kup BMW, będziesz miał spokój na 10 lat. Kupiłem BMW i po 2 latach robią się problemy, usterki. Słuchajcie, mam paczkę, pewnie po miniaturce już wiecie co to jest. Mam paczkę z firmy Autodoc. Oczywiście nie jest to płatna współpraca. Widzowie, lampa, która w BMW siada jak mucha, wiadomo na czym. Jak widzicie, w lampie jest woda. Po dwóch latach mojego użytkowania po prostu wyskoczył błąd. Jest napisane, że problem z kierunkowskazem. Kierunkowskaz miga bardzo szybko. Do tego jest bardzo przyciemniony, także jest gdzieś zwarty w środku. Postanowiłem, że załatwię tą sprawę przed urlopem, no i kupiłem lampę nieoryginalną, wydałem za nią 160 euro. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda, z jakiej firmy. Musimy to rozebrać, włożyć nową i podobno będzie po problemie. Zobaczymy, czy się uda. Zapraszam Was na odcinki serii BMW G21. No co, zabieramy się za robotę, rozpakowywanie paczki i pokażę Wam z bliska, o co tutaj chodzi z tą lampą. Dobra. Dobra. Jak widzicie, w lampie zebrała się woda i ewidentnie słychać po tej lampie, że no jest gdzieś odklejona. Funkcjonuje na chwilę obecną, świeci, ale no po prostu wyskakuje błąd, który widzicie teraz gdzieś tutaj na przebitce. Wyskakuje ten błąd, poczekajcie, zobaczmy jak to wygląda. Widać, że jest tutaj woda. Jak zamknę samochód, migacz funkcjonuje, jak otworzę, migacz funkcjonuje, ale czasem po prostu nie funkcjonuje. No i co? No i zrobimy. Kupiłem nieoryginalną lampę, bo wiadomo, nie mam tyle pieniędzy, jeżdżę BMW w końcu. Nieoryginalna. Panie, gdzie masz klucze? Ale wygląda w miarę fajnie. Szczerze się przyznam, że ja już ją rozpakowałem raz. To jest specjalnie do filmu. Ja już ją raz rozpakowałem. Oczywiście zapakowana w drugi karton. Byłaś. Proszę bardzo. Depo Auto Lamp. No i słuchajcie, mamy lampę. Zaraz porównamy z oryginałem. Powiem Wam, aż tak bardzo się nie różni. Jedynie co nie ma znaczka BMW, ale to jak wiadomo, olej też kupujemy nieraz. BMW jest 2 razy droższy, a to po prostu jakiś tam Shell czy coś innego. Słuchajcie, no lampa zapakowana w miarę solidnie. Tak wygląda. No wiadomo, nie oryginał, ale wszystko co potrzeba to ma migacz, stop, światło wsteczne, tylko nie ma tutaj po prostu z boku tego napisu BMW. Tak wygląda. No, będziemy montować. Pokażę Wam teraz, przybliżę jak wygląda oryginalna i jak wygląda ta, czy jest wielka różnica. I zobaczmy podróbkę. Czy się tak bardzo różni? No nie wiem. Widać u góry, że te światełka tutaj w ogóle, czy ona będzie pasować? Ej, to nie jest chyba od tego. To chyba nie jest od tego. Ona jest chyba... Czy od tego? Nie wiem, wygląda jak od tego, ale jakby miała dłuższy migacz tutaj, raczej ten. Jakby miała dłuższy tutaj wsteczny. Panie, może to nie jest od G21. Dobra, musimy zobaczyć, zmierzyć, czy to jest na pewno to, czy to nie jest to. I wtedy będziemy wiedzieć. Trochę się stresuję, bo wiecie, nowy samochód za tyle pieniądzów. Mówię, kupię, będę miał spokój. A to kupiłem i spokoju nie ma. Słuchajcie, trzeba zdjąć ten plastik. Podobno go się ciągnie tutaj. Go się ciągnie po prostu tutaj od góry. Ale się boję, że połamie. Więc zróbmy to powoli. No. Proszę bardzo, zeszło. Słuchajcie, plastyczek zszedł. Jakby ktoś był ciekawy, jak on jest zamontowany, jakby Wam tu pokazać. Aha, po prostu tutaj na takich zatrzaskach. Tu jest taki jeden. Tu jest taki jeden. I tutaj są takie 2
pindelki. Jakby ktoś był ciekawy, to jest numer tutaj 5124 74534 2308. Może ktoś będzie potrzebował taki plastik, to po prostu niech sobie numer spisze. Myślę, że to jest ważna informacja. Także zrobię Wam zdjęcie i jeszcze raz skleję. Słuchajcie, bardzo prosto. Tutaj bierzecie i po prostu ciągniecie ten plastik do siebie i powinien wyjść. Bardzo łatwe. Słuchajcie, wiem, że ta kamera przybliża niezbyt dobrze. Potrzebny nam jest klucz 10 i tutaj mamy dwie śrubki z tej strony i z tej strony dwie śrubki i jedna jest po prostu w środku. Także potrzebujemy klucz 10 i możemy odkręcać. Słuchajcie, dwie nakrętki i lampa w sumie na wierzchu. Jeszcze zobaczmy od środka. Proszę bardzo, BMW pomyślało, żeby zrobić światełko, wiedziało, że lampa będzie się psuć. Słuchajcie, mamy tutaj z tej strony schowek, nie wiem jak to nazwać, kiedyś to był schowek. Bardzo się prosto wyciąga. Widać, że jeszcze nie grzebany, że samochód w miarę świeży. No i gdzieś tam w środku jest nakrętka, którą trzeba znaleźć. Tam jest taka dziurka u góry i tam jest ta jedna śrubka, chyba ją nawet widać, tak. Tam jest ta śrubka, którą trzeba odkręcić i ona nie jest na 10, tylko ona jest chyba na 7, ale tam ją widać, tam trzeba ją odkręcić i uważajcie, żeby Wam po prostu nie spadła. Tam jest w rogu klucz 8, jest dosyć długa ta śruba, ale sobie jak odkręcicie lekko, to po prostu później sobie lampę będziecie wysuwać, no i tak naprawdę jest na wierzchu. Mam tutaj nakrętkę, gorzej będzie z włożeniem jej, ale no lampa się już rusza. No i teraz mnie wystraszyła pewna osoba, bo nie wiadomo, czy nie trzeba jakiejś adaptacji robić. Ale chyba nie. Trzeba ją po prostu wysunąć w tą stronę i tak naprawdę jest lampa na wierzchu. Lampa jest na wierzchu. Tu jest jakaś wtyczka. Nie wiem jak się za nią zabrać. Chyba trzeba pociągnąć ten plastik, tutaj taki czerwony i chyba po prostu ją wypiąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Trzeba było ten czerwony plastyczek podważyć i po prostu lampa wyszła. Lampa wyszła. Będziemy Cię regenerować. Słuchajcie, będziemy regenerować. Może Wam wkleję numery, będziemy regenerować i no i założymy później ten oryginał jeszcze raz, bo szkoda, żeby, wiecie, szkoda takiej lampy, bo dobra jest. Teraz wkładamy nową, mam nadzieję, że wtyczka pasuje, jest taka sama, taka sama, słuchajcie, ta sama kolejność, wkładamy strykło i tak naprawdę tyle. Tylko teraz, wiecie co? Ej, nie pasuje. Nie pasuje. Nie wiem jak to się stało, ale nie pasują otwory. No więc słuchajcie widzowie, no stało się. Wychodzi na to, że tamta lampa jest tutaj dłuższa. Widocznie są jakieś jeszcze inne, chyba że po prostu źle napisali i po prostu od kombi tamto było napisane, że jest G21, ale wiadomo, G20 to nie kombi, G21 to kombi. Było napisane, że kombi, ale po prostu nie pasują tutaj otwory. Ten otwór nie pasuje i nie pasuje ten otwór. Działa, ale nie pasuje, więc muszę włożyć kurde starą. No nic, z powrotem wyślę i będziemy robić jeszcze raz. Numerów Wam żadnych nie podaję, bo po prostu nie pasuje. Jak będzie pasowała kolejna, to wtedy Wam podam. Także słuchajcie, no widzimy się w następnym odcinku, w następnym ujęciu, jak już zamówię. Paczka przyszła. Voila. Także jest lampa podobno oryginalna ze strony internetowej Lebman GmbH, czyli części oryginalne. No zobaczymy, czy będzie teraz pasować. Słuchajcie, lampa zmieniona, lampa świeci, pasuje idealnie jak fabryka, no bo to jest po prostu fabryka, także
udało się. Słuchajcie, pasuje ładnie na szczeliny. No wiecie, oryginał to oryginał. Żadnych problemów teraz już nie powinno być. Voila, świeci, rozjaśnia się jak przykazało. Jestem zadowolony, także na tym etapie kończę oryginał. I tak musiałem kupić oryginał, tak jak w sumie planowałem. 300 euro prawie, ale wiecie, nikt nie powie, że bity. Po prostu lampa była zaparowana. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.